Witaj na kolejnej wyprawie. Dziś zabierzemy Cię do 11 Batalionu Artylerii Stałej wybudowanej na krótko po zakończeniu II wojny światowej. Przy pomocy 4 działobitni wyposażonych w działa kalibru 130 mm i kilku stanowisk dla działek 37 mm miały ochraniać część polskiego wybrzeża. Obecnie zachowało się kilka stanowisk strzeleckich, transzeje i punkty kierowania ogniem. Niektóre z zabudowań dalej znajdują się na terenie funkcjonującej jednostki wojskowej. Zacznijmy więc naszą wyprawę po Kępie Redłowskiej. Tam za mną w tle już jest pierwsze stanowisko strzeleckie, a czekam jeszcze na chłopaków, bo oni sobie do końca skręcali sprzęt. A tu zobaczcie, jest taki wąwóz i on się ciągnie aż do morza. Tam jest pierwsze stanowisko strzeleckie, tam jest drugie stanowisko strzeleckie, tam za drzewami jest Jakub i za chwilę Łukasz, który będzie chciał przebiec przez jakby to wgłębienie. Dajesz malutki, dajesz. Teraz drugi. Co już komentujesz? Nic nie komentuję. Teraz drugi. Andrzej. Dajesz, Andrzej. Sandrzej. Ale by było, jakby zjechał. To się zabije. Tak czekam. Przestań, nic ci nie będzie. Już loża szyderców. To jest jakaś pompa. Bo zobacz, że jest ta kamionkowa rura. A tutaj widzicie, właśnie nie ma wstępu dalej. Stanowiska strzelnice. Jest teren wojskowy. Fajnie to wygląda, takie stanowiska strzelnicze. Po środku las, raczej może nie po środku. Bo jakieś 50 metrów w tamtą stronę już mamy morze. Tu było kiedyś wejście do nich. A nie ma? Jest. Jak się uprzesz, to wejdziesz. Tylko jedna osoba. Jakaś taka niewielka. Dobrze wyposażona. Najlepiej urodzona w czerwcu. Dobrą latarkę. Najlepiej urodzona w czerwcu. Czy już wiesz, na kogo padło? Tak, nie musiałeś podchody się bawić. Ale mogę cię supportować. Będę stał tutaj. Jak tylko coś Możesz będziesz plecak potrzebował, to wchodzę. Akcja ratunkowa. A po Dobrze, mnie wchodzi Łukasz. Kuba. Ile włączyłeś? 1700 czy 1003,5? Ale powinno styknąć. No tam się z drugiej strony. O, poleciał. Jestem ciekaw, czy od początku tak było, czy to po prostu zasypane gruzem jest. Co? Jak to wygląda? Jest to ciasno. Ale to jest jakoś dedykowane, czy jest gruz i... Jest to zasypane liśćmi, a tak to generalnie spoko, jest w dobrym stanie. To jest dziura, skąd mógł być prowadzony ostrzał właśnie. Ale ona jest trochę przesunięta w dół razem z tym. Z ukształtowaniem terenu. Tak, bo to wszystko jest, wiesz, wszystko się osuwało. Co? No. Tu jeszcze masz z drugiej strony takie cudo. Ale to jest zasypane ziemią już. Aha. Ale wiesz co, nie wiem czy specjalnie ona nie była kopnięta trochę w dół. No, żeby było więcej widać? No. A to bardziej chyba do góry. No bo Ale zobacz. Odwróć się, zobacz jak teren idzie. No właśnie teren idzie do góry, więc muszę obiektyw wytrzeć, więc lepiej, żeby to było skierowane do góry. Idealne miejsce dla jednej, max 2 osób do prowadzenia ostrzału właśnie. Dobra, wracam. Ogólnie koncept samej budowy powstał zaraz po wojnie, czyli w 1946 roku, a budowę rozpoczęli już w 1947 i tak naprawdę w 1948 już były pierwsze pociski wystrzeliwane i było to tak naprawdę wdrożone do użycia, więc bardzo szybko to zajęło, więc zależało im na tym, żeby chronić Pomorze. Zwróć uwagę na jedną sprawę. Jakbyśmy szli tędy górą, to nic nie zobaczymy. Musimy iść po skarpie, bo one są osunięte, co nie? One kiedyś stały wyżej pewnie, tylko po prostu z czasem to się poprzewracały. Jak jest tak, to patrzysz się w okienko, to możesz strzelać tak. Jak jest tak, to patrząc się tam już nie strzelisz, tylko to, co masz na wprost. No raczej, no może, no ale zobacz, że to raczej nie wygląda tak. Nie no, to już w ogóle. No to jest osunięte, przewrócone. ewidentnie osunięte. No. Ja się zastanawiam, czy może tutaj jej nie przekopać. Co w dół? No wyciągnąć te liście saperką i zobaczyć, co jest w środku. No można zobaczyć, może jest wejście. To, na czym ty teraz stoisz, trzymaj. To są liście. To są liście. No bo jest miękko, weźmiesz to? Jak wchodziłem do tamtego punktu strzeleckiego, to on był strasznie wąsko, bo to wszystko był piach i liście zasypane. Zobacz, jaka spoko saperka. Jak ją przekopiesz kawałek, to myślę, że nawet sobie ją możesz tak w literę T ustawić, żeby ci było łatwiej wyciągać, co nie? Już dawno mówiliście, żebyśmy się zaopatrzyli w taki sprzęt i się zaopatrzyliśmy, a tymczasem kop, Konrad, kop. Australia.
Tu muszę wsadzić. Nie wiedziałem, że Glock robi też saperki, myślałem, że robi tylko broń. No widzisz. No. Ale pełen serwis masz. Powiem wam, że tutaj nie ma zupełnie nic, tu nie ma. Nic, no to jest taki mały. No to wygląda to tak jak tam w środku, tylko nawet nie wiem, czy nie jest mniejsze. Stanowisko na wieżę strzelniczą, nic więcej. Za chwilę wam pokażę to z drugiej strony. Tylko wsadzę, zmniejszę tego kija. No jak widzicie, nie ma tutaj za wiele do pokazywania. Nic nadzwyczajnego nie ma. Stanowisko. No tutaj nie chciałbym pracować, powiem wam, w takim bunkrze małym. W czasie jak Konrad zasypywał to, co wykopał, odgarnął te liście, to my pójdziemy sobie tam za chwilę. Te całe transzeje z tymi stanowiskami i małymi takimi schronikami dla jednej, maksymalnie 2 osób ciągnęłyby się cały czas w tamtą stronę, ale to jest bez sensu wam je pokazywać, bo albo są zakopane, zasypane, albo tak naprawdę to są gołe betonowe klocki i nic więcej. Tak jak na przykład tutaj macie, o, to jest wygląd takiej jednej transzei, takimi właśnie betonowymi płytami one były wzmacniane, tak żeby do środka nie zasypywała się ziemia, jak żołnierz chodził pomiędzy różnymi stanowiskami. A my tymczasem chodźmy sobie do tego schronu, do centrum dowodzenia, tak? No. Wyprawy po stanowiskach w lesie, takich jak bunkry, właśnie stanowiska strzelnicze, mają coś w sobie takiego, że po pierwsze, fajna historia zazwyczaj się z tym łączy, drugie, fajnie to wygląda, a trzecie, spacer po lesie. Tylko właśnie, to jest na terenie jednostki czy nie? No właśnie raz piszą, że jest, raz piszą, że nie jest. No musimy... Ale może mylą te, wiesz, stanowiska strzeleckie dla armat. No Może musimy byśmy dookoła wzdłuż płotu siatki jeśli po tyle. Musimy wzdłuż siatki, dokładnie. Na samym początku miejsce to nosiło nazwę w skrócie DAN, czyli Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej. A 22 września 1950 roku, jak dobrze pamiętam, przekształciła nazwę na BAS, czyli Bateria Artylerii Stałej? Dokładnie. No. No i trzeba pamiętać, że cały kompleks powstał już po wojnie, bodajże w 1946 były pierwsze plany, żeby tutaj coś Tak, a powstało. w 1948 już wykonali pierwsze testy strzeleckie, techniczne, a jakoś pod koniec roku był pierwszy strzał już do obiektu na morzu. Bo właśnie dużo ludzi się może zastanawiać, po co to jest to wybudowane, a właśnie po to, żeby osłaniać z wybrzeża nasze wody. A tu jest już pierwsza miejscówka, widzicie? To jest to centrum łączności chyba. Zaraz zobaczymy, jak dojdziemy, bo nie jestem pewien. Naprawdę robi wrażenie. Taka budowla w lesie. Tylko raczej nie wejdziemy do środka, bo to chyba renowane było. No możemy wejść na pewno po schodach. Tutaj zobacz, że też masz, to jest związane chyba z ujściem wody. Tak, po drodze mijaliśmy rury, generalnie tam Zgadza też jest się. ujście na tym. Będziemy zrobić takich rzeczy i skakać przez siatkę na No. teren wojskowy, bo to by była To jest głupota. centrala artyleryjska, obiekt 105, przepraszam. 501, od drugiej strony, po chińsku. Tak, i to jest to. I No kiedyś. Ja myślę, że niektórzy ludzie po prostu przechodzą przez tą siatkę, ale. No nie ma to sensu. Ale to jest takie no mega. No jak to Głupie. nazwać? No jest nielegalne, no jak można Głupie. skakać? Tu nawet jest Nieodpowiedzialne. Idziemy do Łukasza? Idziemy do Łukasza. Eye of the tiger is the cream of the fight, rising up, jest. To na dole jest właśnie tablica, że to było Renowowane. odnawiane było 14 lat temu i naprawdę kawał ciężkiej roboty ktoś przy tym zrobił. Ja nie chcę tutaj nic mówić, że wojna to dobra rzecz i cała reszta, ale zobaczcie, żołnierz siedzący tutaj, gdzie tam jest okręt nieprzyjaciela, który wystrzeliwuje z tego działa pocisk, który trafia w ten okręt, musiał się czuć jak 5-latek dostający pod choinkę kolejkę taką elektryczną chociażby. Jest to, jakby tam stał okręt, który musiałby ostrzeliwać, to raczej by miał pełne majty, po prostu starał się go trafić, a nie bawił się w coś takiego. Ten pancerz jest tutaj spawany. Jak widzicie, są spawy. Spawany jest. Tutaj mieliśmy. Tu się ładowało nabój. Chyba. No tutaj się ładowało. Nie, no tak, to jest 130 mm armata. No to naprawdę... A, zobacz. Nie tutaj. No. Chodź. Tutaj masz zawias. No. To się otwierało tak. No zamek. Zamek. Trochę jak w czołgu. No, dokładnie. Tutaj się wsadzało ten I ryglowało. i nie? żeglowało. I zobacz, tu masz taki odbojnik jeszcze.
Bo jak ona walnęła, to całe się Tak. cofało, co nie? No i oczywiście mogła być sterowana góra-dół. Tutaj widać, to jest zębatka. Nie ma boki. No to wszystko już na sztywno jest chyba zrobione, bo nawet Tak, tego teraz zamka już nie tak. da się otworzyć. I oczywiście kręciła się na bok. I można było też wejść na pancerz. A tutaj z tej strony nie jestem pewien, ale chyba można było zapiąć siatkę maskującą, czy coś takiego. A, wiem, zobacz. Są takie rury, pyk, i te rury się ciągną dookoła. I nie wszędzie one są, ale tutaj są na przykład. I prawdopodobnie do nich się wsadzało inne i można było zrobić taki daszek. A taką, I na ten daszek naciągnąć siatkę maskującą. żeby z powietrza nie było widać tego. Tak, Było tak. to rozsądne. No właśnie wiesz, że oni się głównie boją nalotów lotniczych, bo to jest, tego nie przemieścisz. No. Masz tam Czołgiem jeszcze, możesz się przemieścić. tam masz dziurę po takiej rurze, tutaj masz taką dziurę. Tak. A w środku byliście już? Najwyższa pora założyć rękawiczki od brudnej roboty i zejść sobie w podziemia. Dobra, jesteśmy. Śmieszne drzwi, bo się z dwóch stron otwiera, znaczy na pół się otwierają. Dobra, to ruszyć jeszcze? Raczej średnio. A tu? Rygiel, no. Wizjer, Judasz, taki wojskowy Na górze duży. masz napis jeszcze jakiś. Tak. Ale nie zabronione, jak zawsze we wszystkich jednostkach, znaczy no we wszystkich wojskowych Punktach artyleryjnych? jak w każdej Baterii artylerii wojskowej, stałej? jak w każdej wojskowej Jak w dziurze. każdej baterii artylerii stałej. I zobaczcie, tu są drugie, coś co nas męczy od paru lat, pentagram. Tu jest kolejne drzwi są, tylko że te są z siatki. I pentagram na środku. Dzień dobry. Ty, wiesz co to jest? U góry też było takie cudo i się zastanawiałem. To jest winda amunicyjna. Tutaj był wsadzony nabój, cyk, i on sobie mógł wyjechać tam na Powiem wam, górę. że myślałem, że to jest mniejsze, a to nie jest właśnie ta winda, co ty teraz mówisz, że na górze były też stanowiska takie kratki. No I tak, to i tam tam tu wjeżdżało? wyjeżdżał nabój na górę, co nie? Nie spoko, mnie ludzi do obsługi, wystarczy, że porzucają, ktoś na górze odbiera i... Jasne. A tutaj były składy amunicyjne i zobacz, tu jest taka dziurka. A to jakby na karabin maszynowy. I tutaj mógł być wsadzony karabin, że w momencie jakby ktoś wbiegał, to można go było, wiesz, pum, co nie? I tutaj po drugiej stronie jest to samo, też jest taka winda. Jest potężny łańcuch. O, jak już się to sypie wszystko na głowę. I tutaj też jest, to też było zamknięte i tutaj były składy amunicji. Jest jakieś cudo prawdopodobnie na przechowywanie właśnie pocisków. Zwróćcie uwagę, jaki wiesz. Jaka tu jest dziura wielka. To nie widziałeś tej dziury? Nie, bo chciałem powiedzieć o tym zbrojeniu i wlazłem do dziury. Dobra, to chodź wymienimy tą baterię i idziemy. Chodź wymienimy tą baterię i idziemy na drugie stanowisko. To bardziej obsunięte. Tak, ono jest przesunięte, no bo one stoją na klifie prawie, tak? Wiesz, ta gleba też pracuje. A tu jeszcze dziwna rzecz, zobacz, takie cudo jest. I mi się to przypomina, jak byliśmy z leśnymi ludziami w tym schronie. To tu mógł być przyczepiona jakaś na przykład decha czy coś i na nie karabin oparty. Albo rygiel jakiś do drzwi. W sumie mogła być taka zapadka, żeby No trudniej właśnie. było wejść do środka. No właśnie. No właśnie. Stanowisko ogniowe numer 1. My byliśmy tu. Czyli to jest to. Tak, a my teraz To jest jesteśmy to. tu. Czyli to, które już jest I zobacz, osunięte. ono kiedyś stało tu, cyk, a teraz leży tu, pod klifem. Sama armata, potem mocowanie samego działa, odpływ wody, opływ wód opadowych, komora amunicyjna, czyli tutaj gdzie byliśmy, butle na sprężone powietrze. Tutaj masz te windy, o których mówiłeś, winda amunicyjna i tu, gdzieś tutaj właśnie był ten podajnik tej broni. Tu albo po tej stronie właśnie. Ale to jest kawał mocnego betonu, że wiesz, to opadło, nie zamieniło się w kupę gruzu, tylko w całości poszło. To jest takie zbrojone, że hej, Że hej! że hej. Kaskader Konrad. Kaskaderka. Ale z tej strony widać perspektywę, jaki to jest wielki klocek. Fajnie to wygląda. Co ty kombinujesz? Błędnik jakby sam chciał się wyprostować, a nie daje mu... Dziwnie, co nie? Fajnie się o tym chodzi. Powiem wam, że to jest naprawdę dość niebezpieczne. Bo idąc po czymś takim, chciałoby się iść tak.
a nie tak. Można się po prostu wypierdzielić łatwo. Mówię ci, tak jakbyś był na przechylonym statku. Ale wiesz co, to może być część tej armaty z tego względu, zobaczcie, że już jest wycięte. Już pewnie dawno temu jest na złomie ta armata. I te działo. Czekaj, zjadę zaraz, tylko chcę trochę błędnik oszukać. Mega dziwnie. Bo to wiem, że to jest krzywe, ale... Dzień dobry. I tutaj kończy się nasza wyprawa po 11 dywizjonie artyleryjskim. Z lekko zawirowanym błędnikiem, ale było spoko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie nasz kanał, zobaczcie nasze poprzednie filmy. Pamiętajcie o dzwoneczku, Instagramie i Facebooku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!